Siemka, ja jestem Adacho i nawet nie wiecie, jak bardzo czekałem na ten dzień. Podejrzewam, że wy też, ponieważ ostatni raz jak oglądaliśmy anime, serial Dragon Ball, jakikolwiek związany z Dragon Ballem, to był marzec 2018, jeśli dobrze pamiętam, wtedy kiedy kończył się turniej mocy. Dzisiaj, a w zasadzie wczoraj, na Comic-Conie w Nowym Jorku ten tajemniczy trailer, który mieliśmy zobaczyć, zapowiedział nową serię anime Dragon Ball. Nie film, tylko serial, odcinkowy serial, którego emisja rozpocznie się za rok, czyli podczas jesieni 2024. Prawdopodobnie będzie można go obejrzeć na serwisach streamingowych w internecie, ale to jeszcze nie zostało powiedziane wprost, a nazwa to Dragon Ball Daima. Omówimy sobie szczegółowo dzisiaj i zapowiedź, ta, która pojawiła się wczoraj w Nowym Jorku i ta, która została potem wrzucona również na kanał na YouTubie Toei. Omówimy sobie również informacje, które padły na panelu, oficjalne informacje, odpowiemy sobie na pytania, czy jest to kanoniczne, czy nie jest to kanoniczne, czy to jest poboczna historia, bo widziałem, że dużo osób już pewnie pisze, że nie, to nie jest poboczna historia, a niektórzy piszą, że to jest poboczna historia, bo to po prostu nie może wpasowywać się w jakiekolwiek miejsce w Dragon Ballu Super, jeśli chodzi o tę linię czasową. Dzisiaj sobie na te pytania postaramy się odpowiedzieć. Zebrałem informacje, które są w internecie, zebrałem te informacje, które są oficjalne, które są półoficjalne, czyli przedstawione przez źródła, można powiedzieć, że wiarygodne, ale mimo wszystko jeszcze nie wyryte w kamieniu. I przedstawię wam też moje opinie, moje teorie na temat tego, co z tego trailera mogliśmy wyciągnąć. Dużo osób narzeka, że źle, że chcieliśmy Dragon Balla Super 2, drugi sezon, że źle to wygląda, że koncept się nie podoba. Ja mówiłem, żeby się nie nastawiać, że to nie będzie trailer drugiego sezonu Dragon Ball Super. Wczoraj nawet na live'ie mówiłem, żeby się nie nastawiać dobrze, żeby się uspokoić, żeby mieć niskie oczekiwania, ponieważ będziecie po prostu zawiedzeni, jeśli się będziecie nastawiać na nie wiadomo co. Według mnie Dragon Ball Daima wygląda, i mówię tutaj o wyglądzie, rewelacyjnie. I cieszę się dodatkowo też ze względu na fabułę, ponieważ według mnie będzie to idealna okazja do tego, żeby wspaniale rozbudować wszechświat Dragon Balla, żeby poruszyć tematy, które były zepchnięte na drugi plan. Tak naprawdę na początku Dragon Balla Super dowiedzieliśmy się, że mamy 12 wszechświatów, bogowie zniszczenia i tak dalej, a potem się okazało, że wszystko w sumie dzieje się na Ziemi, znaczy prawie wszystko dzieje się na Ziemi i nie dostajemy informacji na przykład na temat Królestwa Demonów, które wygląda na to, że zostanie podczas tego anime rozwinięte. Po kolei, zaraz wam przytoczę wypowiedź Toriyamy, która jest oczywiście oficjalna, która została wczoraj przedstawiona na Comic-Conie, ale jeszcze jedno słowo podziękowania, bo wczoraj właśnie na live'ie przekroczyliśmy niesamowity rekord, ponieważ do tej pory ilość widzów jednocześnie u mnie na transmisji na żywo, rekordowa, w najwyższym momencie, to było 833 osoby. Wczoraj było 1669. Ponad 2 razy więcej. Ja nie sądziłem, że uda się pobić ten rekord, nawet jeśli to może tam o kilkunastu widzów. Potem nie sądziłem, że uda się przebić 1000 widzów i ta liczba cały czas rosła. 1669 to jest liczba, która według mnie zostanie pobita tylko wtedy, jeśli zostanie zapowiedziany drugi sezon anime Dragon Ball Super, ale nie czekajcie na ten sezon za bardzo, ponieważ manga prawdopodobnie będzie sobie szła swoim tempem. Anime nie jest jeszcze w produkcji, z tego co mówią w internecie. Nie zobaczymy drugiego sezonu anime Dragon Ball Super szybciej niż tam 2025-6, a chodzi mi tylko o to, że póki co nie ma się tym co przejmować. Ale dobra, koniec tego tematu Dragon Ball Super, przejdźmy do tego, co mamy i powinniśmy się, uważam, że z tego cieszyć, czyli Dragon Ball Daima, jeśli chodzi o nazwę, fabułę. Słuchajcie, na początku wypowiedź Akiry Toriyamy. Cześć, jestem Akira Toriyama. Obecnie pracuję nad nowym Dragon Ballem. Tytuł to Dragon Ball Daima. Daima to wymyślone określenie, które w języku japońskim brzmiałoby Dai-ma, a w języku angielskim byłoby to coś w rodzaju zła. Zło to nie jest do końca według mnie dobre tłumaczenie. Jeśli chodzi o to, jak będzie tłumaczony ten tytuł na język angielski, nie będzie. To będzie po prostu Dragon Ball Daima. I Polacy, i Japończycy, i anglojęzyczna widownia będzie o tym mówiła Dragon Ball Daima, ponieważ mamy dwa kanji, Dai i Ma. Jeśli zwrócicie uwagę na to, jakie to są kanji, to być może jeśli jesteście bardziej spostrzegawczy, to zauważyliście, że są to kanji, które były noszone przez postacie z Dragon Balla. Dai to było kanji noszone przez Grand Kaio, czyli tę postać, która była chociażby w fillerowej serii z Spike-Hunem. I Dai po prostu oznacza Grand, czyli wielki, duży, a Ma to jest bardzo popularne kanji, ponieważ Ma to jest dokładnie to kanji, które nosił Piccolo Daimao. Ma w dosłownym tłumaczeniu oznacza diabeł, demon. Też może oznaczać magię. W przypadku Majin Buu też mamy ten człon Ma. W przypadku Mafuby też mamy ten człon Ma. Enma Daio, czyli Yenma, prawda? Tam też jest to Ma,
Do tego zaraz sobie przejdziemy, tylko dokończmy wypowiedź Akiry. W wyniku spisku Goku i jego przyjaciele stają się mali. Aby wszystko naprawić, udadzą się do nowego świata. To wielka przygoda z intensywną akcją w nieznanym i tajemniczym świecie. Ponieważ Goku musi nadrobić swoje drobne rozmiary, do walki używa swojego Nioibo, czyli długokrótka, którego nie widziano od dłuższego czasu. Wymyśliłem historię i scenerię, a także wiele projektów. Wkładam w to o wiele więcej pracy niż zwykle. Akcja rozwinie się wokół tajemnic świata Dragon Ball. Mam nadzieję, że spodobają Wam się te inne niż zwykle bitwy, które będą zarówno urocze, jak i potężne. Dodatkowo zwróćcie uwagę, w jaki strój jest ubrany Toribot, czyli ten awatar Akiry Toriyamy, ten robocik, którym on się zawsze przedstawia. Jest on ubrany w strój ze znaczkiem, który nawiązuje do Królestwa Demonów, bo mamy postacie z Królestwa Demonów, które noszą ten sam znaczek. Wydaje mi się, że to jest jawna przesłanka ku temu, że główni antagoniści to będą właśnie demony z Królestwa Demonów. Zaraz też do tego przejdziemy. Wydaje mi się, że tutaj mamy więcej potwierdzeń niż zaprzeczeń, ale wszystko po kolei. Przejdźmy do informacji, które padły na panelu. Gościem oczywiście panelu był Akio Iyoku, czyli ten ostatnio dość kontrowersyjny pan. Postać, która się troszeczkę wyłamała, chciała tam stworzyć i nawet stworzyła swoją osobną firmę, ale nie na ten temat dzisiaj. Przejdźmy do konkretów. Iyoku zauważył, że Daima to nazwa nadana przez samego Toriyamę i zanim została ona sfinalizowana, zanim tak naprawdę ustalili, że to będzie Daima, to obrady trwały naprawdę długo i co się okazało? W rzeczywistości ten tytuł finalnie ustalono kilka dni temu. Dosłownie kilka dni temu padła decyzja, że to będzie Daima. Odnośnie poprzedniej wersji, dlaczego nie nazywa się to Dragon Ball Magic, porozmawiamy sobie za chwilę. Akio Iyoku powiedział również, że chcieli zrobić tytuł, który brzmiał mocno i zdecydowanie w przeciwieństwie do tego, co było w przeszłości. Podejrzewam, że tutaj może być to nawiązanie do tego troszeczkę miałkiego i budzącego niepotrzebne pytania Dragon Ball Super Hero. Dlaczego tam jest super? 2 razy, dlaczego to jest Super Hero, skoro mogliby to nazwać jakoś mocniej tak naprawdę, nie? Super Hero wydaje mi się, że to nie jest najlepsza opcja na nazwanie tego filmu, który widzieliśmy. Możemy się zabawić w komentarzach. Teraz już znając film Super Hero możecie mi napisać alternatywny tytuł tego, jak można byłoby nazwać tamten film. Ja bym to nazwał Dragon Ball Super Bestialska Pomarańcza. I nikt by nie wiedział na początku o co chodzi, a potem byłoby wiadomo, że mamy spoilery w tytule. Dragon Ball Daima wraz z logo zostało zgłoszone do Urzędu Patentów i Urzędu Znaków Towarowych 6 października, czyli 6 dni temu, praktycznie 7 już dni temu, tydzień temu. I śmieszna sprawa wygląda tak, że przed rozpoczęciem tego panelu ta informacja pojawiła się na Twitterze i zanim tak naprawdę obejrzeliśmy ten trailer, zanim wiedzieliśmy, że to jest Dragon Ball Daima, to Dragon Ball Hype, chociażby ten reporter, ten leaker, którego ja akurat szanuję i lubię, wrzucił informację, że taka nazwa, takie logo zostało opatentowane i no dobra, to zobaczymy co to jest. I potem się okazało, że tak naprawdę właśnie było to. Odnośnie jeszcze nazwy, notka od Hermsa, czyli osoby, której bezgranicznie ufam, Mafuba w dubbingu Funimation, czyli w tym angielskim dubbingu, nazywana jest falą powstrzymania zła, więc wydaje się, że nazwa Daima, a raczej jej przetłumaczenie na Evil, jakby takie wiecie, luźne przetłumaczenie na Evil, jest w tym samym duchu, jest w tym samym stylu, prawda? Może to znak, że chcą uniknąć używania terminu demon w języku angielskim, ponieważ gdybyśmy mieli przetłumaczyć Daima dosłownie, to mielibyśmy serię, która nazywałaby się Dragon Ball Wielki Szatan i mogłoby to po prostu być rażące religijnie, więc zostali przy tym oryginalnym Daima. Więcej informacji odnośnie Dragon Ball Daima, to jest oficjalna informacja, będzie przedstawione na panelu, a w zasadzie podczas wydarzenia Dragon Ball Battle Hour 27-28 stycznia, akurat urodziny mojej mamy, także segment będzie tam poświęcony Dragon Ball Daima, tam będziemy mogli się dowiedzieć więcej, prawdopodobnie dowiemy się więcej, ale to nie jest wszystko co wiemy, mało tego, to nie jest nawet początek tego co wiemy na temat Dragon Ball Daima. Nie wiadomo czy będzie Whis, ale wiadomo, że będą przygody, bitwy i tajemnice uniwersum DB. Dragon Ball jako całość będzie ewoluował i się rozwijał, więc wyczekujmy nowych projektów w przyszłości. Battle of Gods, czyli kinówka tycząca się Birusa, która miała premierę praktycznie 10 lat temu, dostanie nową wersję reżyserską, uwaga, z dodatkowymi, wcześniej niewidzianymi 20 minutami animacji, 20 minutami akcji. Będą tam dodane sceny dodatkowe, wcześniej niewidziane, także myślę, że to jest dobre zachęcenie do tego, żeby wzbudzić jakieś jeszcze dodatkowe zainteresowanie tym, co działo się właśnie podczas filmu Battle of Gods, bo oni tam zapowiadali, że Battle of Gods będzie znowu puszczane. Okej, to było 10 lat temu, wszyscy to wiemy, ale 20 dodatkowych minut to jest coś, co myślę, że hardkorowi fani, ale nawet nie tylko, mogą docenić. I jeszcze
Jeszcze pojawił się przeciek, to nie jest oficjalna informacja z tego co wiem, że saga w Super Dragon Ball Heroes, czyli w serii Supa Dupa, kolejna saga, będzie tworzona w CGI, czyli w 3D, a nie w 2D. Podejrzewam, że ze względu na to, że animatorzy zostało powiedziane, że nie cierpią pracować przy tej serii, ale tak jak mówię, to jest tylko przeciek. Teraz przejdziemy do tych, wydaje mi się, że prawdziwych informacji. Ja w nie wierzę, bo pochodzą one od AJ'a, czyli zagranicznego youtubera, który też miał wtyki i jego słowa praktycznie się sprawdziły. Także AJ na Twitterze zamieścił wątek tweetów, generalnie szczegóły, które może on do tej pory udostępnić. I teraz już oczywiście cytuję AJ'a. Liczba odcinków jest nieznana, nawet animatorzy nie znają ilości odcinków, ale długość odcinków to standardowe 24 minuty, także mamy praktycznie potwierdzenie, do tej pory nieoficjalne, ale według mnie wiarygodne potwierdzenie, że to będą normalne odcinki o normalnej długości. Nie będzie to jednak 40 minut, także 24 minuty. Być może na przykład ostatnie 2 odcinki, to teraz już sobie freestyluję, będą gdzieś tam połączone w jeden, żeby zrobić taki klimaks finałowy, tam 40 na przykład minutowy na koniec całej serii, no nie? Ale to tam zobaczymy. Seria nie zawiera różnych stylów graficznych. Przeskok z klasycznej Zetki do współczesnego Toriyamy następuje w pierwszym odcinku, kiedy bohaterowie są zamienieni w dzieci. Mimo że zamiana w dzieci brzmi jak Dragon Ball GT, Daima w ogóle nie jest drugim GT, a raczej jest ono w stylu japońskich RPGów, w których Toriyama maczał palce, na przykład Dragon Quest i Blue Dragon. 2 dodatkowe główne postacie nie zostały jeszcze pokazane. Tutaj wtrącę się, ponieważ Geekdom na swoim streamie mówił, tam 2 tygodnie temu czy więcej, że będą 2 dodatkowe postacie, które razem z Goku i Supreme Kaioshinem, znaczy Supreme Kaiem, czyli Kaioshinem, będą podróżować po wszechświecie i będzie to chłopak z mieczem albo chłopak z bronią i jeszcze dziewczynka z mieczem albo dziewczynka z bronią, że będą oni władać bronią palną i bronią białą. Nie wiadomo, czy to będą faktycznie takie postacie, ale AJ potwierdził, że są 2 dodatkowe główne postacie, które jeszcze nie zostały pokazane. Katsuyoshi Nakatsuru jest osobą odpowiedzialną za modele postaci, ale nie tylko. Będzie również nakładał poprawki podczas animacji. Katsuyoshi Nakatsuru to jest osoba bardzo znana, bardzo mocno zaangażowana w najlepsze lata Dragon Balla Z. I oczywiście, już nie muszę o tym enty raz wspominać, autor Super Saiyanina 4, designer Super Saiyanina 4. Jeśli chodzi o animację Dragon Balla, to jedna z ważniejszych postaci w historii, także bardzo duże nazwisko. I on jest odpowiedzialny za modele postaci, co jest oczywiście dużym plusem. Yoshitaka Yamashima jest głównym reżyserem serii. Był animatorem podczas anime Dragon Ball Super, ale odpowiadał również za wiele świetnych i solidnych scenariuszy odcinków. Rola reżysera jest dla niego nowością. Kierownictwo artystyczne sprawuje Takahashi Kurahashi, którego znamy jako dyrektora klasycznego Son Goku, czyli tego specjala z 2008 roku. W zwiastunie widzieliśmy kilka niesamowitych scenerii jego autorstwa. Projekt kolorów wykonała Rumiko Nagai, która zajmowała się także kolorystyką w Dragon Ballu Super Brolim i Super Hero. Wydaje się, że w nowych projektach uwolnimy się od złej kolorystyki. Nagai jest niezmiennie świetna, jest bardzo konsekwentna, jeśli chodzi o podtrzymanie dobrego poziomu, jeśli chodzi o kolory wedle AJ'a. Niektórzy z głównych animatorów nadzorujących to, i tutaj są naprawdę mocne nazwiska, Chikashi Kubota, Naohiro Shintani, Yuya Takahashi, Takeo Ide i Miyako Tsuji. Prawie gwiazdorski skład jak na taki program, jak na taki serial, który mocno koncentruje się na spójności artystycznej. Kubota, Shintani i Yuya Takahashi są to bardzo znane nazwiska, nie tylko w świecie Dragon Balla. Żeby wam po prostu przypomnieć na podstawie tego, co mieliśmy ostatnio, z czym są związane te postacie. Kubota jest chociażby odpowiedzialny za te sekwencje 2D na początku filmu Dragon Ball Super, Super Hero. Shintani to jest osoba odpowiedzialna za modele postaci w przypadku filmu Dragon Ball Super Broly, a Yuya Takahashi jest to osoba odpowiedzialna za ten powiew zetkowy, chociażby podczas turnieju mocy, kiedy postacie nagle zaczęły wyglądać milion razy lepiej. Ale również był zamieszany w nowsze filmy, chociażby w Broly'ego, prawda? Produkcja Dragon Ball Daima rozpoczęła się pod koniec 2021 roku, a Toei stworzyło próbkę na początku 2022 roku do zatwierdzenia przez Toriyamę i Shueisha. Pełny personel został zatrudniony w kwietniu 2022, a animacja rozpoczęła się właśnie w październiku tego samego roku. Październik 2022. Wtedy zaczęto animować Dragon Ball Daima, czyli w momencie, w którym my już mówiliśmy o tej serii, a w zasadzie oczekiwaliśmy zapowiedzi i zapowiedzi nie było, to oni już wedle tego, co mówi AJ, już to animowali i na pewno już to było potwierdzone. Możemy spodziewać się, że wszyscy główni animatorzy Dragon Quest Dai pojawią się w roli kluczowych animatorów przy Dragon Ball Daima. Nacisk położony jest na trudną i wymagającą walkę wręcz i tradycyjną broń, a nie na spam związany z atakami ki.
nie napalajcie się mimo wszystko na natłok transformacji rodem z Dragon Balla Super. Choć prawdą jest, że serial skierowany jest do młodszej widowni, to i tak nie zabraknie momentów dramatycznych. Dokumenty produkcyjne wskazują Jujutsu Kaisen i Demon Slayera jako źródła inspiracji, choć nie jest jasne w jakim sensie i w jakim stopniu. Skala serialu wzrosła w trakcie produkcji, a czas spędzany przy nim przez wiele osób został wydłużony poza początkowe ustalenia. Format wydawniczy nie jest już w 100% pewny, a główny serial telewizyjny Dragon Ball Super jest na razie odłożony na później. Nie żartowali, kiedy mówili, że jest to projekt, w którym Toriyama jest zaangażowany najbardziej w historii. On i Shueisha posunęli się nawet do sprawdzenia rzeczywistych fragmentów animacji, aby upewnić się, że najlepiej odpowiadają jego wizji. Tym razem nie są to tylko scenariusze i projekty. Odnośnie nazwy, AJ napisał, że zmiana nazwy, którą zrobili w ostatniej chwili, również nie była żartem. Jeszcze w zeszłym tygodniu to anime miało nazwę Dragon Ball Magic, zawsze jednak przy tej nazwie było napisane w cudzysłowie tymczasowe. No i AJ kończy ten cały wątek mówiąc, że to wszystko, co może powiedzieć, widząc inne fragmenty, których nie pokazano w zwiastunie, mogę przynajmniej potwierdzić, że oprawa wizualna utrzymuje poziom długo, głęboko w serii i że jest oprawa wizualna oszałamiająca. Nie mogę się doczekać. To jest tyle, jeśli chodzi o tweet AJ'a, a teraz przejdziemy sobie do analizy trailera. Jeśli chodzi o puszczanie tego trailera, to ze względu na prawa autorskie nie będę Wam tego robił tutaj. Być może pokażę Wam jakieś mniejsze fragmenty, krótsze, ale oczywiście to jest na YouTubie, może każdy to obejrzeć, niezależnie od tego, czy jesteście w Polsce, w Japonii, czy w Zimbabwe. Link do tego trailera znajdziecie w opisie, a ja będę analizował tutaj poszczególne klatki. Na początku dostaliśmy odliczanko, oczywiście to było coś, co było częścią trailera, ale też zbudowało hype podczas puszczania tego pierwszy raz na Comic-Conie, bo mieliśmy i mangę w 84, potem klasycznego DB w 86, przeszliśmy przez Zetkę, nawet pojawił się Dragon Ball GT i wtedy już sobie myślałem, okej, czyli nie jest to kwestia mangi, tylko kwestia anime. I wiem, że pojawią się osoby, które zaczną pytać, skoro pokazali wszystko tak naprawdę kanoniczne i potem zobaczyliśmy Birusa, a nie zobaczyliśmy na przykład specjala Starblem, nie zobaczyliśmy kinówek innych, tylko zobaczyliśmy od razu Birusa, potem Resurrection of F, Dragon Balla Super Anime, Broly'ego i Super Hero, to czy Dragon Ball GT, jeśli został wrzucony tam, to też jest ten kanon w sumie, czy nie? Teraz to już nawet mógłby być. Mam to w dupie. No ale to nie jest aż tak ważne. O tym sobie możemy podyskutować kiedy indziej. Rok 2024 pojawił się na ekranie i pierwsze co zobaczyliśmy to siedzibę. Na początku odbicie w kałuży, a potem siedzibę może nie w pełnej okazałości, ale już było wiadomo, że jest to, no nie musimy się kłócić, że to wygląda jak siedziba antagonistów. Prawdopodobnie Królestwo Demonów. Akira Toriyama, tak jak zostało tutaj potwierdzone, pracuje bardzo mocno nad tą serią i dalej wydaje mi się, że środek tego miejsca, które zobaczyliśmy. No i chwila później widzimy tak naprawdę coś, co bardzo mocno wskazuje, że jest to Królestwo Demonów. W tle pokazują się obrazy z Majin Buu Sagi, widzimy postać Babidiego, Kaioshina, ale również Dabury. Dabury, który przypominam, że był królem Królestwa Demonów, już tym królem nie jest, więc ja stawiam, i to nie jest jeszcze potwierdzone, ale według mnie mała postać, która jest po lewej stronie, którą widzimy tutaj troszeczkę bliżej, ale jeszcze jej twarzy dokładnie nie widać, to jest nowy król Królestwa Demonów. To jest nowy władca Królestwa Demonów, pełni tę samą funkcję, którą pełnił Dabura. Jest najwyżej położoną postacią w Królestwie Demonów, a osoba, która jest obok i ma troszeczkę fryzurę taką kajoshinową i nawet powiedziałbym, że z przodu ma troszeczkę strój taki kajoshinowy. Ja myślałem, podczas live'a powiedziałem taką teorię, że jeśli kajoshini rodzą się z drzewa, ze specjalnych jakichś tam złotych owoców, prawda, to jest szansa na to, że zostanie wprowadzony wątek, który został też poruszony w fanmandze Dragon Ball Hakai, że jeśli ten owoc zgnije, to nie rodzi się Kaioshin, tylko ma Kaioshin, czyli jakby odpowiednik Kaioshina z Królestwa Demonów. Być może, wiecie, Kaioshin jakby to jest najwyższy bóg, nie licząc jakiś tam Zeno i tak dalej, ale powiedzmy, że ten ma Kaioshin mógłby się narodzić i być przybocznym tego małego knypka nowego króla Królestwa Demonów. Tak czy siak, nawet jeśli to nie byłby ma Kaioshin, jeśli to nie byłaby osoba, która się narodziła z tego drzewa, to wydaje mi się, że tutaj jasno można wywnioskować, że mały knypek z berłem to jest nowy król Królestwa Demonów, który będzie prawdopodobnie głównym prowodyrem tych złych rzeczy, które się będą dziać, a gościu wyższy, który stoi obok, to jest jego przyboczny. Zupełnie nowa seria! Haha, anime, nie film, haha, nie manga, nie gra, seria. Kolejny widok z zewnątrz tego królestwa i pojazd, który jest również zaprojektowany przez Toriyamę. Toriyama wiemy, że lubi projektować pojazdy, także tym razem było nie inaczej. Podejrzewam, że jest to pojazd, w którym lecą oni, w sensie ci źli. To nie jest pojazd naszych postaci, bo
To prawdopodobnie są wszystko sceny z pierwszego odcinka, więc są to postacie, które przed chwilą widzieliśmy, tak bym stawiał. Albo jakieś inne postacie z Królestwa Demonów. Troszeczkę już zobaczyliśmy, jeśli chodzi o to Królestwo Demonów, o ile to jest Królestwo Demonów, ja stawiam, że tak. Na pewno zobaczyliśmy więcej niż do tej pory, bo do tej pory nie widzieliśmy praktycznie nic. Historia, kolejna sceneria w postaci jakiegoś wiru. Jeśli chcecie zobaczyć to w ruchu, to po prostu sobie obejrzyjcie trailer, tak jak powiedziałem, link w opisie, to wszystko jest na YouTubie. Nie powiedziana wcześniej. I tutaj mamy ten stateczek na tle wielkiej twarzy. Twarz wygląda podobnie do tego małego knypka, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest inna postać niż to, co widzieliśmy przed chwilą. Być może jest to ta główna zła postać, ja stawiam, że to wygląda troszeczkę inaczej. Być może jest to jakaś duża postać, która jest odpowiedzialna za przenoszenie między światem zwykłym a Królestwem Demonów. No tutaj nie ma co jeszcze snuć zbyt dużych teorii. Myślę, że tutaj wszystko póki co dzieje się właśnie w tym świecie złym, w tym nowym, tajemniczym świecie. Przechodzimy do naszego świata i pierwsze co widzimy to pałac Kamiego i rozbryzgające się, prawdopodobnie rozpierzchające się 7 kul, 7 promieni. Okej, kul nie widać, widać 7 promieni, ale każdy, kto Dragon Balla zna, to wie, z czym od razu się to kojarzy. Prawdopodobnie w pałacu Kamiego zostało wypowiedziane życzenie i ja, już teraz mówię, po dogłębnej analizie stawiam, że to jest wypowiedziane życzenie przez osoby złe. Że ci źli przylecieli do naszego świata i w pałacu Kamiego wypowiedzieli życzenie, które sprawiło, że nasi bohaterowie, że określona grupa osób została zamieniona w dzieci. Dalej widzimy smocze kule na trawie. I tutaj jest troszeczkę zagwozdka, ze względu na to, że wczoraj nawet się zastanawialiśmy. W pałacu Kamiego jakby jest trawa, ale ewidentnie te smocze kule na trawie nie leżały. Także tu wygląda, jakby smocze kule były aktywne w jednym momencie i w drugim momencie. Wiemy, że między życzeniami musi upłynąć rok. Jeśli są 3 życzenia, to jedno życzenie to są 4 miesiące, więc przynajmniej 4 miesiące musiałyby upłynąć. Ja myślę, że smocze kule na trawie oznaczają retrospekcję w kontekście Pilafa i jego gangu. Wiem, że to może być ciekawa teoria, ale Pilaf i jego gang został odmłodzony właśnie przez smocze kule. Myślę, że to może być retrospekcja, która pokazuje, jak Pilaf i gang Pilafa został odmłodzony, że zostanie to przedstawione, że tak jak oni zostali zmienieni w dzieci, tak nasze postacie teraz zostały zmienione w dzieci przez życzenie w teraźniejszości. Także ja stawiam, to jest tylko i wyłącznie teoria, to nie zostało nigdzie potwierdzone, powiedziane, że te smocze kule na trawie to nie jest coś, co zobaczymy w tej historii jako coś, co się dzieje teraz, tylko jako retrospekcję. Zobaczymy, jak dużo będę miał racji, tak zabawmy się w taką grę. No i tutaj znowu widzimy smocze kule, które sobie leżą na pałacu Kamiego i one leżą na środku. Tam tak naprawdę mamy sam chodnik, więc byłoby dziwne, gdyby one leżały na trawie. W sensie, okej, to jest pokazane jedno po drugim, tak jakby to była jedna scena, ale no ta trawa mi po prostu nie pasuje, bo tam rosną drzewa, no nie? Ale smocze kule, jakby ten promień jest rozbryzgany sprzed samego pałacu. Tam, gdzie jest sam chodnik, więc o ile tam nie ma jakiegoś trawniczka nowego, to sądzę, że to mogą być dwie osobne sceny. Widzimy Shenlonga, który jest zrobiony komputerowo, ale pierwsza sprawa jest taka, że CGI, te elementy komputerowo wygenerowane, będą puszczane tylko w przypadku jakichś większych postaci, w przypadku jakichś większych pojazdów i one nie będą pojawiać się aż tak często. Większość animacji, najważniejsze sceny walki, postacie, to będzie wszystko w tradycyjnej animacji 2D. Także Shenlong mówi, żeby wypowiedzieć swoje życzenie i przechodzimy do naszych postaci. Proszę Państwa, pierwszy rzut oka na Goku, który według mnie wygląda świetnie. Już wczoraj mówiłem, że nie jestem do końca fanem takiego cieniowania na tych włosach, takiego potrójnego cieniowania, bo według mnie ono sprawia, że włosy trochę bardziej wyglądają plastikowo, ale najważniejsza mimo wszystko jest twarz, a ta wygląda świetnie, kolory również wyglądają świetnie, zwłaszcza na kolejnych kadrach, na których widzimy Goku w troszeczkę innym układzie. Stawiam, że to jest scena podczas walki z Vegetą, w momencie, w którym to życzenie zostało wypowiedziane i Goku i Vegeta zostają zmieniani w dzieci. Kolory według mnie wyglądają świetnie, także mamy Goku, który jest zmieniany w dziecko, potem mamy Vegetę, który jest zmieniany w dziecko. Zwróćcie uwagę, że po czole płynie mu krew, także ja stawiam, że tutaj tej krwi nie będzie dużo, ona jak widać tutaj już jest, podejrzewam, że to ze względu właśnie na sparring z Goku, być może dostał gdzieś tam w czoło podczas tego sparingu, ale Vegeta jest zmieniany w dziecko również ze względu na to, że to życzenie prawdopodobnie tyczyło się jakiejś określonej grupy osób. Widzimy małego Goku, który przypomina troszeczkę tego Goku z Path to Power, jakbym miał być szczery. Widzimy małego Vegetę, którego w sumie widzieliśmy w filmie z Brolim, ale w zupełnie innej odsłonie, także ten mały Vegeta nasz to będzie nowość. Rocznica 40 wydania Dragon Balla, to jest oczywiście wielka rocznica, wielka liczba, także rok 2024 będzie dużym rokiem dla Dragon Balla jako dla marki.
No i chwilę później widzimy coś, co wydaje mi się, że jest jakimś urodzinowym przyjęciem Bulmy, a na nim Goku i Vegeta są już malutcy, także możemy teraz zobaczyć ich w pełnej okazałości. Chwilę później widzimy Chi-Chi i Bulmę, a w tle widzimy kelnerów. I zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. Kelnerzy nie są zamienieni w dzieci, więc to nie mogło być zaklęcie obszarowe, bo kelnerzy też by byli nim trafieni. To jest prawdopodobnie zaklęcie, jakby życzenie przez smocze kule, jeśli zakładamy, że oni się zmienili w dzieci przez smocze kule, tyczyło się określonej grupy osób. Być może na przykład zmień w dzieci wszystkie osoby, które są przyjaciółmi Goku, tam najbliższymi, prawda? Teraz można mówić, na przykład Upa i Bora, czyli ci Indianie, to też są przyjaciele Goku, albo Android 8 to też jest przyjaciel Goku. Może to będzie właśnie życzenie nawiązujące do Majin Buu Sagi, że tamte osoby blisko powiązane z Goku i Vegetą podczas Majin Buu Sagi też będą zmienione, albo na przykład zostaną zamienieni przyjaciele Goku na tym przyjęciu urodzinowym. On kelnerów nie zna, więc oni nie zostali zmienieni w dzieci. Druga sprawa, na którą zwróćcie uwagę, fryzura Bulmy. To jest fryzura, jaką Bulma miała podczas Battle of Gods. Nie miała jej później już w Resurrection of F, nie miała również w dalszym Dragon Ballu Super, więc to by sugerowało, że ta historia dzieje się w okolicach Battle of Gods, właśnie ze względu na fryzurę Bulmy. Odnośnie tego, kiedy to się dzieje, jeszcze sobie porozmawiamy. No i co trochę mnie zszokowało, Herkules. Mista Satan, tak. Herkules został również zmieniony w dziecko. Jest on po prostu mocnym widokiem. Dalej widzimy Krillana, który również jest zmieniony. Tutaj troszeczkę więcej tła. Wydaje mi się, że to jest dość oczywiste, że to się dzieje w zachodniej stolicy i że jest to gdzieś tam na dachu korporacji Kapsuła. Kto by inny załatwiał kelnerów, prawda? No to muszą być jakieś imieniny czy urodziny Bulmy. Zwłaszcza, że z tyłu tutaj widzimy na tle Androida 18 w prezenty. Android 18 i Maron również zostały odmłodzone. Trochę mnie boli fakt, że Maron w Super Hero, w mandze została zwiększona i dostała nos, a teraz chwilę później została zmniejszona i znowu jest małym knypkiem bez nosa. Jeśli chodzi o Yamsze, Puara i Oolonga, to spotkał ich taki sam los. Tutaj widzimy troszeczkę więcej tła. Wydaje mi się, że to już jest raczej potwierdzone, że oni siedzą w korporacji Kapsuła. Kibito i Shin również zostali zmienieni i co jest ważne, to są Kibito i Shin, a nie Kibito Shin, nie Kibito Kai. Oni nie są scaleni, oni nie są jedną postacią. Podczas Battle of Gods oni byli jedną postacią. I tutaj rodzi się problem. W jakim momencie w historii Dragon Balla Super Dragon Ball Daima zostanie osadzony? Skoro Bulma ma fryzurę z Dragon Ball Battle of Gods, no nie? Ale Kibito i Shin są rozcaleni, ale oni się rozcalili po walce z Freezą, ale w walce z Freezą Bulma miała już inną fryzurę. Mamy tutaj coś zupełnie innego, ale być może niektóre rzeczy zostaną tutaj zretkonowane. Chociażby, no, fryzura Bulmy nie jest aż tak ważna, no nie? Umówmy się, że byłoby fajnie, gdyby tutaj była konsekwencja, ale biorąc pod uwagę, jakie informacje pojawiły się w internecie, to najprawdopodobniej nie będzie seria, która będzie się działa w innej linii czasowej. To będzie nadal seria, która będzie kontynuacją tej linii czasowej z Dragon Balla Super. O tym sobie powiemy za chwilę. Mamy również małego Piccolo, który niestety nie stał się tym skrzatem, którego widzieliśmy w klasycznym Dragon Ballu, no ale cóż. Zwróćcie uwagę też na wersję kolorystyczną jego rąk. On ma żółte elementy na rękach, czyli ta wersja, powiedzmy, kolorystyczna z Dragon Ball Super, Super Hero i z mangi jest zachowana, bo w anime w Dragon Ballu Z on miał po prostu różowe elementy na rękach. Byczy Lucyfer również został zmieniony w dziecko i chyba dla mnie największy szok, Roshi, który ma kilkaset lat, został zmieniony w dziecko. Jak to jest, że na przykład Maron, która miała kilkanaście lat, została zmieniona w Bobasa, a Roshi, który miał kilkaset lat, został też zmieniony w dziecko, mimo tego, że na początku różnica wieku była olbrzymia. Po prostu chyba wszyscy zostali zmienieni w dzieci, ale ktoś, kto był bardzo dorosły, to został zmieniony w troszeczkę starsze dziecko, tak mi się wydaje. Trochę bolesna sprawa. Trunks i Goten zostali zmienieni znowu w dzieci i tym razem nie malutkie dzieci, w sensie jakichś tam 7-latków, tylko bobasy starające po pieluchach. Chwilę potem, jak w Super Hero widzieliśmy, że w końcu dorośli. No ale w Dragon Ball Daima prawdopodobnie to życzenie zostanie odwrócone. Oni nie zostaną na zawsze tacy mali, także spokojnie. Tak bym stawiał i nie jestem pewien, bo to nie jest oficjalnie powiedziane, ale oni najprawdopodobniej wrócą do swoich normalnych rozmiarów. To wygląda, jakby wszyscy siedzieli na krzesełkach i im nogi nie dosięgały do ziemi. Goku jest wyrzucony w powietrze i ja stawiam, że to jest kwestia już poruszona w Pałacu Kamiego. Palmy z Pałacu Kamiego są charakterystyczne. Widzimy jakiś obślizgły statek, który jest otwarty. I ja stawiam, że to jest ten statek, którym przylecieli źli, żeby spełnić życzenie. I dalej widzimy kilka scen troszeczkę, wydaje mi się, że pomieszanych, jeśli chodzi o chronologię, czyli jakiś statek wlatujący w portal. Prawdopodobnie to jest statek złych, który przenosi się do naszego świata. Następnie widzimy Pałac Kamiego, no i widzimy, że tam smocze kule mogłyby leżeć na trawie, gdzieś tam przy wejściu. Tam są jakieś iglaki, ale zazwyczaj kładą to na środku, prawda? Te iglaki są tam po boku, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i
Kibito, Shin i Goku są już w Pałacu Kamiego i prawdopodobnie badają ten statek. Ja stawiam, że źli przylecieli tym statkiem, spełnili życzenie. Ten statek być może się popsuł, więc go zostawili, albo na przykład olali ten statek w ogóle i zostali sobie w tym świecie. I teraz nasi bohaterowie go badają. Mamy piękną scenę, jedną z moich ulubionych, kiedy mały Goku wita się z Karinem. Świetnie wygląda ten mały Goku tutaj. Bardzo podoba mi się jego model postaci. Widać również, że Vegeta jest w Pałacu Kamiego, także tutaj już po oświetleniu możemy zauważyć, że to raczej dzieje się wieczorem. No i już późnym wieczorem, a praktycznie w nocy, Goku dobiera Długo Krótka. Tutaj jest scena bardzo ładnie zanimowana. Prawdopodobnie Goku w tej scenie sobie zastanawiał się albo sprawdzał, czy dalej potrafi machać tak dobrze kijem, jak machał kiedyś. No i spoiler, wygląda na to, że tak. Widzimy jakąś kapsułę lecącą na ziemię. Nie wiadomo, co to jest za statek, bo tutaj dokładnych szczegółów nie widzieliśmy, ale ja bym stawiał, że to jest moment, w którym ci źli, którzy lecą z Królestwa Demonów, przylatują na ziemię. Tak bym stawiał, że to właśnie znaczy to, bo to troszeczkę wygląda jak sajańska kapsuła, ale to w ogóle nie pasuje do historii. Widzimy Bulmę, która no ewidentnie ma fryzurę z Battle of Gods i tutaj coś tam sobie patrzy, jakby sprawdzała, czemu jej się pralka popsuła, ale ja stawiam, że to po prostu zabrali ten statek, którym przylecieli źli i teraz sobie Bulma na niego patrzy, może stara się zidentyfikować jego pochodzenie. Znowu kolejna scena, kiedy Goku macha kijkiem i te sceny są świetnie zanimowane, jestem wielkim fanem tego, jak wyglądają postacie, jak płynnie się poruszają postacie. Dla mnie sfera wizualna to jest sztos. No i wydaje mi się, że jeden z najciekawszych momentów w tym trailerze. Mamy gwiazdę, która chwilę później zmienia się w smoczą kulę. I to jest pytanie, czy ona została odsłonięta, ta smocza kula? Czy my właśnie teraz widzimy proces tworzenia super smoczych kul? Czy z gwiazdy została stworzona super smocza kula? A jeśli tak, to by mogło oznaczać, że ta postać, którą widzimy następnie, zielona, pomarszczona postać, której oczy świecą się na czerwono, tak jakby swojej magii używała, być może właśnie do tworzenia super smoczych kul, to jest Zalama, czyli stwórca smoczych kul, o którym do tej pory nie wiedzieliśmy praktycznie nic. Mało tego, że nie wiedzieliśmy, czy on żyje, nie wiedzieliśmy, skąd on jest, kim on jest. Mogliśmy się domyśleć, że może też jest nameczaninem, no nie dużo przesłanek ku temu było. Ale jeśli my tutaj widzimy proces tworzenia super smoczej kuli i chwilę później w trailerze widzimy gościa zielonego, pomarszczonego, któremu oczy się świecą, to może być Zalama. To może być Zalama super smoczych kul stwórca. Ale idziemy dalej. Następny kadr to śpiący Kaioshin i Goku. Tutaj już widzimy, że to raczej te dwie postacie, tak jak zostało w przeciekach powiedziane, będą tymi głównymi postaciami. Mały Goku skaczący z wieży Karina i lecący sobie w przestworzach. Potem widzimy dinozaura albo jakiegoś smoka. Wydaje mi się, że już na innej planecie. Po prawej stronie widzimy lewitujący kamień. To też jest element, który jest widoczny gdzieś tam na innych kadrach. Tutaj jakaś melina. Wydaje mi się, że to też jest zupełnie inna planeta. Nie ma co dopisywać teorii, co to miałoby być. Stawiam, że to jest po prostu inna planeta, bo wiemy, że nasze postacie będą latać z planety na planetę w poszukiwaniu jakiegoś rozwiązania na ten problem, jak wrócić do swoich normalnych ciał, dorosłych. Więc teraz pod koniec tej zapowiedzi widzimy prawdopodobnie kilka innych planet. A tutaj w pełnej okazałości prawdopodobnie siedziba głównego złego, Królestwo Demonów. Świetnie to się prezentuje, no jeśli chodzi o scenerię, to wyglądają one naprawdę rewelacyjnie i tutaj mamy kolejny kadr, który prawdopodobnie przedstawia coś innego, jakąś inną planetę. Zwróćcie uwagę na to, że ten statek, który już znamy, w prawym dolnym rogu jest tutaj obecny. To wygląda, jakby był tutaj jakiś portal przywołania. No nie wygląda to jak Ziemia, ze względu na to, że skały wyglądają znajomo, ale te lewidujące kamienie, statek z Królestwa Demonów i ten portal, no nie wygląda to jak Ziemia, chociaż może to już się dziać na Ziemi po przyleceniu tych demonów na Ziemię. No nie ma co tutaj póki co dopisywać teorii. Stawiam, że to jest po prostu wrzucona scena gdzieś tam z początków tego pierwszego odcinka, kiedy poznajemy tamten tajemniczy świat. No i tutaj widzimy oko postaci, który ma białe brwi, troszeczkę czerwone podkreślenie. Ja stawiam, że to jest ten przyboczny tego głównego Królestwa Demonów króla, ten wyższy z tej dwójki, których widzieliśmy na początku. Tutaj widzimy prawdopodobnie pięść tego młodszego, który się jara, że no i dobra, to teraz zrobimy im źle, tym co pana Deburę tak źle zrobili w Majin Busadze, to teraz im zrobimy na złość. Ja jestem niski, to mam kompleks i ich też zniszczę i będą oni mali wszyscy. Myślę, że to mogłoby tak być. To bardzo Toriyamowe, nie? W ogóle bardzo Toriyamowe jest też to, że taka ważna postać jest taka malutka, także od razu pomyślałem, że to będzie ten najważniejszy. Tutaj widzimy tajemniczy kadr, w którym ten statek w jakimś bardzo nieokreślonym miejscu przechodzi przez jakiś portal między czasoprzestrzeniami, trudno tutaj powiedzieć, o co chodzi. W końcu pojawia się w jakimś innym świecie, być może ląduje na jakiejś innej planecie, jakby przechodzi z Królestwa Demonów do świata żywych, ale wylądował na jakiejś
planecie, która nie jest Ziemią, być może tak to wyglądało. No i tutaj chyba potwierdzenie tego, że wysoki to jest przyboczny, a niski to jest król, ponieważ no widzimy, że przyboczny stoi obok tronu, na którym prawdopodobnie siedzi król. W tle Majin Buu i Babidi, czyli te retrospekcje z Majin Buu sagi. Tutaj myślę, że kolejne potwierdzenie tego, że mamy pod koniec trailera pokazane sceny, które będą na początku odcinka. No i to, na co czekaliśmy. Goku i Vegeta walczą, ale pokaz animacji i pokaz kreski to jest coś naprawdę niesamowitego. Vegeta jest narysowany świetnie. Potem widzimy kilka kadrów, w którym widać, że Goku naprawdę według mnie wygląda dobrze. Wiem, że są osoby, które w komentarzach będą narzekać, ale zastanówcie się proszę i odpowiedzcie sami sobie. Czy narzekacie przez to, że spodziewaliście się, że to będzie drugi sezon Dragon Ball Super? Czy narzekacie przez to, że naprawdę wam się ta kreska nie podoba? Bo jeśli podobało wam się Dragon Ball Super Broly, to tutaj to naprawdę wygląda podobnie. No te postacie wyglądają naprawdę świetnie. Goku jako dorosła osoba wygląda świetnie. I według mnie AJ tutaj ma rację, że to jest bardzo zetkowy wygląd Goku. Nie do końca tak samo wyglądający, ale naprawdę oddający tego ducha. Oczywiście oni przez długi czas nie będą wyglądać jak dorośli, także tutaj tych modeli postaci dorosłych Goku i Vegety nie będziemy widzieć dużo, ale jeśli chodzi o te kadry, które tutaj zrobiłem i o dynamikę wyprowadzania ciosów i o dynamikę fryzur, że te fryzury to nie są po prostu plastikowe peruki, tylko włosy faktycznie są poddawane jakimś wpływom wiatru, ruchów i tak dalej, to wygląda naprawdę rewelacyjnie. Także ja stawiam, że to jest początek walki na początku odcinka pierwszego, zanim oni zostali zmienieni w dzieci. Widzimy tutaj błysk, który sprawił, że aż chmury się rozbryzgnęły, także stawiam, że to dzieje się po prostu gdzieś tam na początku odcinka. Bulma powiedziała, idźcie walczyć do kosmosu ponad chmury, bo nam tutaj makaron z talerzu zwiewa. Nawiązanie do Saiyan Sagi, Galick Gun Vegety i Kamehameha Goku, to jest oczywiście jasna sprawa. No i ostatnia scena tak naprawdę z tego trailera to jest jakiś robocik, prawdopodobnie na nieznajomej planecie, już podczas tej podróży Goku i Kaioshina, ponieważ Goku też ma długo krótka na plecach i jest już mały. I widzimy Goku, który jest już dzieckiem i to jest ostatni kadr, jeśli chodzi o ten trailer. Potem widzimy logo Dragon Ball Daima. Także jeśli chodzi o tę pierwszą zapowiedź, o ten teaser, to by było na tyle, ale odpowiedzmy sobie jeszcze na pytania. Kiedy to się dzieje? Być może właśnie są to okolice Battle of Gods, być może jest to coś po Battle of Gods, niektórzy mówią, że jest to po Majin Buu sadze przed Dragon Ballem Super. Nie sądzę, żeby tak było ze względu na słowa, które się pojawiły w internecie. Mimo wszystko nie wygląda to na okolice 28 Tenkaichi Budokai. Czy jest to, w cudzysłowie, kanoniczne? Toriyama to stworzył, Toriyama jest bardzo w to zaangażowany, znacznie bardziej niż chociażby w Super Hero czy w Broly'ego, więc jeśli waszą definicją kanonu jest to, że Toriyama tworzy to jak najbardziej jest to kanoniczne. Czy jest to ta sama linia czasowa, jest to to same kontinuum czasowe, co Dragon Ball Super, co Super Hero, co wcześniej Broly, na przykład Moro i Granola, albo może omińmy mangę, tylko to animowane kontinuum czasowe, czyli na przykład anime Dragon Ball Super i filmy. Akio Ioku nie powiedział na panelu, że jest to osobna linia czasowa, ani że jest to inna wersja wydarzeń niż to, co widzieliśmy w Dragon Ballu Super. AJ powiedział podczas swojego live'a, czyli ta osoba, której wypowiedzi wcześniej przytaczałem, że wynika na to, że seria będzie miała ciągłość, czyli to będzie to samo kontinuum, ale będą tylko wspomnienia, będą tylko pojedyncze wspominki tego, co działo się w Dragon Ballu Super, podobnie tak jak na przykład podczas Broly'ego, filmu z Brolym, była wspominka turnieju mocy, no i zresztą w Super Hero też była wspominka Jirena podczas turnieju mocy, także w podobnym, wydaje mi się, że duchu tutaj to będzie ubrane. To nie będzie coś, w czym będziemy widzieć jakieś tam najnowsze transformacje, ani nie będą cały czas wspominane historie z Dragon Balla Super, ale będą wskazówki wspominane właśnie w Daima, które będą sugerować, w jakim momencie w czasie się to dzieje i że to jest ta sama linia, powiedzmy, czasowa, co Dragon Ball Super. To nie będzie na przykład wersja alternatywna Battle of Gods, to nie będzie inna linia czasowa, to nie będzie coś, co by było, gdyby Battle of Gods się nie odbyło, albo to urodzinowe przyjęcie Bulmy było bez Birusa. Nie, to będzie cały czas ta linia czasowa, czyli to będzie kanoniczne, można byłoby powiedzieć, ale nie będzie tam miliona nawiązań do Dragon Balla Super, ale będzie można raczej stwierdzić, w którym momencie to się w historii dzieje. Ja powiem wam szczerze, bardzo się cieszę, że tak to zostało zapowiedziane. Bardzo się cieszę, że to było i anime, i jak to wygląda. Pomysł, jakby koncept, ja się już z tym oswoiłem. Mając w głowie to Dragon Ball Magic już kilka tygodni, oswoiłem się z tym pomysłem. Według mnie fabuła pisana przez Toriyamę nie będzie zła. Tak myślę, wierzę w Toriyamę i myślę, że to nie będzie zła fabuła, a jeśli chodzi o to, na czym mi zależało najbardziej, czyli kreska, wizualna sfera, to jestem bardzo usatysfakcjonowany. Wiem, że są osoby, wiem, że jest nawet dużo osób, nawet powiedziałbym, że może ponad połowa osób jest zawiedziona, ale mówię jeszcze raz,
spróbujcie się zastanowić na chłodno, czy jesteście zawiedzeni tym, że to nie jest drugi sezon Dragon Ball Super, bo tego jeszcze nie zobaczymy i mówiłem, żebyśmy się tego nie spodziewali. Czy jesteście zawiedzeni tym, że wam się kreska nie podoba, czy może to, że jest to bardziej skierowane do dzieci? No niby jest to bardziej skierowane do dzieci, ale jak napisał tutaj AJ, nie będą to tylko sceny skierowane do dzieci. W sensie, to, że nasi bohaterowie zostali zmniejszeni, to nie oznacza, że to będzie show dla przedszkolaków. No jakby Goku w klasycznym Dragon Ballu też był mały. A mieliśmy walki z Piccolo Daimao, które były zajebiste. No, czy to, że Goku jest mały, to oznacza, że to nagle będzie tylko i wyłącznie jakieś tam, wiecie, Gugu Gaga i tak dalej? Ja się cieszę i nie wieszam psów na tej serii. Jestem zadowolony praktycznie ze wszystkiego, co tam się wydarzyło. Oczywiście nie oceniam fabuły póki co, bo to nie znamy tak naprawdę całej fabuły, znamy tylko koncept, a koncept mi się podoba i wizualna sfera podoba mi się bardzo. Także czekam na wasze opinie. Ten film trwa już bardzo, bardzo długo, także nie przedłużam go, bo muszę zjeść śniadanie, bo wstałem dosłownie bez śniadania i jestem mega głodny, także zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, suba, żeby niczego nie przegapić. Oczywiście te odcinki, jak już wyjdą, będę omawiał, będziemy sobie dyskutować na przestrzeni miesięcy, co będzie. Wiecie, że jak coś się wydarzy, to będziecie mogli to u mnie obejrzeć. Tyle, nie przedłużam, napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie i życzę wam miłego, spokojnego dnia. Trzymajcie się, na razie, cześć. Jana.